Cześć! Piękno otaczających nas roślin zachwyca. Nic dziwnego, że tak bardzo lubimy ozdabiać nimi wnętrza naszych domów i upiększać ogrody. Przez co, zwykle zupełnie nieświadomie, możemy sprowadzić potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia naszego czworonoga. Bo niektóre rośliny, choć pełne powabu, zawierają trujące substancje groźne dla naszych psów. Oczywiście zazwyczaj to, co jest trujące dla psa, jest też niebezpieczne dla człowieka, no ale my jesteśmy w stanie powstrzymać się od spontanicznego podgryzania roślinek. A niestety niektóre czworonogi nie mają takich hamulców. Dzisiaj opowiem Wam o roślinach, na które trzeba uważać. Zaczynamy! Każdy z nas wie, że niesforny szczeniak w zestawieniu z kolczastym kaktusem to przepis na kłopoty. Ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że są rośliny, których pogryzienie i zjedzenie może skończyć się o wiele gorzej. Od niestrawności poprzez uszkodzenia błon śluzowych czy zmiany na skórze, aż po śmiertelne zatrucie. Oczywiście, by doznać zatrucia, zwierzę musi przyjąć odpowiednio dużą dawkę szkodliwej substancji w przeliczeniu na kilogram masy swojego ciała. W wielu przypadkach pies musiałby zjeść jej sporo, ale są rośliny, których nawet niewielka porcja może zagrozić życiu naszego pupila. Ponadto związki toksyczne dla zwierząt domowych mogą być skoncentrowane w jej różnych częściach. Czasem są w korzeniach, innym razem w liściach, kwiatach lub nasionach. Niekiedy też cała roślina jest trująca. Niektóre rośliny, mimo iż zawierają substancje szkodliwe lub toksyczne, rzadko stają się przyczyną problemów zdrowotnych psów czy kotów. Mają na przykład bardzo intensywny zapach albo wyjątkowo gorzki lub nieprzyjemny smak, co skutecznie zniechęca zwierzęta do ich podgryzania. Mówię to wszystko dlatego, żeby uzmysłowić Wam, z jak skomplikowanym i rozległym tematem przyszło się nam dzisiaj zmierzyć. A to nie jest wcale pełen obraz sprawy, bo roślin zawierających różne szkodliwe substancje jest mnóstwo i nie sposób powiedzieć w tym filmie o każdej z nich, tym bardziej, że większość zawiera po kilka, a nawet kilkanaście groźnych związków chemicznych. Aby ułatwić Wam orientację w świecie roślinnych trucicieli, podzieliłam je według zawartych w nich szkodliwych substancji oraz objawów, jakie możemy zaobserwować u psa. Ponieważ temat ten jest bardzo obszerny, a toksycznych roślin, z którymi nasz pupil może mieć kontakt, jest wiele, z oczywistych względów pokażę Wam ich tylko kilka. Główne działanie glikozydów nasercowych polega na spowolnieniu akcji serca oraz zwiększeniu siły skurczu mięśnia sercowego, co stanowi niestety o ich dużej, trującej sile, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Objawy zatrucia mogą zaczynać się od bradykardii, czyli znacznego spowolnienia akcji serca, poprzez zaburzenia świadomości, aż po śmierć. Najgroźniejsza z tej grupy jest niewinnie wyglądająca konwalia majowa. Często wybierana do bukietów ślubnych czy komunijnych, powszechna w ogrodach, bo jest łatwa w uprawie, piękna i cudownie pachnie. A tymczasem każda jej część, od łodyg, przez liście, po kwiaty i owoce, jest śmiertelnie trująca. Ba! Nawet woda z flakonika, w którym stał bukiecik konwali, jest sporym zagrożeniem. Wystarczy zatem, że pies wypije wodę z przewróconego wazonika, by ulec śmiertelnemu zatruciu. Podobne działanie ma oleander, czyli bardzo atrakcyjna, śródziemnomorska roślina, którą z łatwością można kupić nawet w dyskontach spożywczych i często uprawiamy ją na tarasie. Uwaga! Wszystkie części tej pięknej rośliny są trujące. I tu także śmiertelnie niebezpieczna jest woda, w której stoją obcięte pędy oleandra. Co łączy to jad mocny, zimowid jesienny, znany i popularny barwinek i cis? Walory estetyczne? Pewnie też. Ale w kontekście tematu naszego dzisiejszego odcinka są to niestety groźne dla życia psa alkaloidy. Z botanicznego punktu widzenia alkaloidy mają, zdaje się, niewinne działanie. Chronią bowiem roślinę przed mikroorganizmami, infekcjami i drapieżnikami, nadając jej gorzki smak. To bardzo obszerna grupa, należy do niej kilka tysięcy związków chemicznych. Część z nich to bardzo niebezpieczne trucizny. Dostając się do organizmu psa, mogą wywołać biegunki i wymioty czy ból jamy brzusznej, jednak niektóre z nich lub w odpowiedniej dawce powodują zaburzenia rytmu serca,
śpiączkę, a nawet śmierć. Najlepszym przykładem rośliny zawierającej alkaloidy jest to jad mocny. Zwany uroczo mordownikiem, towarzyszył ludzkości od bardzo dawna. Ładne, niebieskie kwiatostany zwiastują śmierć, a ich właściwości znane są od starożytności. Według Dioskurydesa jad to jadu miał być tak silny, że zabijał skorpiony. Roślina miała też posłużyć do zabicia Arystotelesa. Ale czy wiedzieliście, że substancje z tej samej grupy zawiera niepozorny zimowid jesienny? Można go spotkać chociażby wybierając się na spacer w górach, ale występuje też licznie na Dolnym Śląsku czy w Wielkopolsce. Uprawiamy go też w naszych ogrodach. Cała ta roślina jest silnie trująca. Jakiś czas temu głośno było o mężczyźnie z Niemiec, który zmarł, bo pomylił sobie zimowid jesienny z czosnkiem niedźwiedzim. Zrobił z niego sos i wystarczyło tylko kilka łyżek, by stracił życie. Inną, dość niepozorną rośliną jest barwinek, który często ozdabia ogrodowe rabatki. Popularna roślina zadarniająca. Zawiera substancje z tej samej grupy i jest równie niebezpieczny, a może nawet bardziej niebezpieczny, bo ze względu na jego popularność psy mogą mieć do niego dużo łatwiejszy dostęp. No i popularny w naszych ogrodach i parkach cis. Pamiętajcie, że wszystkie części roślin, oprócz czerwonej otoczki nasion, są śmiertelnie niebezpieczne. Kojarzycie nazwę rycyna? Pewnie tak. To białkowa substancja o właściwościach toksycznych, którą możemy znaleźć w rączniku pospolitym. Podobnie jak inne toksalbuminy, rycyna to substancja bardzo trująca, która może wywołać wymioty, obrzęk wątroby i nerek, wstrząs, letarg i niestety również śmierć u naszego pupila. Warto wiedzieć, że rycyna jest około 1000 razy bardziej trująca niż cyjanek, który chyba wszyscy kojarzymy z niebezpieczną trucizną. Substancje toksyczne z tej samej grupy zawiera również robinia akacjowa, będąca bardzo popularnym drzewem parkowym. I teraz uwaga, prawie każda część robinii akacjowej może być potencjalnie niebezpieczna, dlatego rzucanie psu patyka z tego drzewa nie jest najlepszym pomysłem. Podobnie posiadanie takiego drzewa w ogrodzie, po którym biega pies lubiący podgryzać pędy. Warto jednak wiedzieć, że wolne od groźnych toksalbumin są kwiaty akacji, które możemy nawet zjadać. Polecam smażone w cieście. Silnie trujący jest jeszcze popularny kasztanowiec. Jego liście, nasiona, pędy, kora i kwiaty zawierają związki z grupy saponin, które wykazują zdolność do hemolizowania krwinek czerwonych. Choć stosowane są w lecznictwie, to w zbyt dużych dawkach mają działanie toksyczne i powodują silne objawy. Mogą powodować ciężkie wymioty i biegunki u psa, rozszerzone źrenice, drgawki czy otępienie, ale niestety mają też potencjał do zadania śmierci naszemu czworonogowi. Tutaj wszystko zależy od dawki. A kto nie zna pospolitego bluszczu? Mamy go w wielu domach i ogrodach, jakże urokliwe pnącze. Także i w nim, szczególnie w liściach, znajduje się sporo niebezpiecznych dla psa saponin. Znam przypadek śmierci szczenięcia po zjedzeniu ogrodowego bluszczu, dlatego bądźcie czujni. Wiadomo, że nie wszystkie psy ochoczo rzucają się do podgryzania roślin. Są takie, dla których wszystko, co nie pachnie jak kiełbasa, mogłoby nie istnieć. Wzmożoną uwagę należy zachować jednak przy psach młodych i szczeniakach, dla których trująca roślinka w doniczce lub w ogrodzie może stanowić zabawkę. Psy poznają świat, gryząc i kosztując, przez co podczas spaceru potrafią zjeść przedziwne rzeczy. Podobną zachłanność wobec roślin mogą wykazywać czworonogi o niezaspokojonych potrzebach, które z nudów szukają rozrywki. Psiaki mogą zainteresować się flakonikiem z małymi białymi kwiatkami, po strąceniu którego na podłodze rozleje się niewielka kałuża pysznej, ale trującej wody. Uważać trzeba też na psy o skłonnościach do kopania dziur. Jamniki czy husky mogą dokopać się na przykład do korzeni robinii akacjowej lub toksycznych cebul, na przykład zimowita. Jeśli nasz pies ma zaburzenia trawienia i nie znajdzie na spacerze szorstkiej trawy, by pomóc oczyścić układ pokarmowy, to może zdarzyć się tak, że spałaszuje coś, czego nie powinien. Niefortunnie może trafić na śmiertelnie trującą roślinę. Warto mieć to na uwadze i kontrolować pupila. Jeśli jednak nie uchronimy naszego psa przed zjedzeniem jakiejś rośliny zawierającej toksyczne substancje, a my to zauważymy, to musimy niezwłocznie udać się do lecznicy.
Gdy pies wymiotuje, to bardzo dobrze, ale pamiętajcie, że pomimo tego mogło dojść do zatrucia i mogą pojawić się inne objawy. Niezbędny będzie lekarz weterynarii. Czy to wszystko oznacza, że mając w domu psa, powinniśmy zrezygnować z roślin? Oczywiście, że nie. Po pierwsze, wiele z nich nie zawiera toksycznych substancji, albo ma ich tak mało, że pies musiałby zjeść ich kilogramy, by się zatruć. A po drugie, jeśli lubimy jakiś trujący kwiat czy roślinę, to przecież można ograniczyć psu dostęp do niej. Wystarczy postawić doniczkę wysoko na szafce albo zrobić płotek wokół niezbyt bezpiecznego krzewu. Proste. Bądźmy czujni, ale nie dajmy się zwariować. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami do końca. Widzimy się za jakiś czas.